Dobry. Cześć, cześć, Dzień witamy. dobry, witamy. Jesteście na kanale Zrobione Ręcznie ULM i z Wami Lena. I Zygmunt. Cieszymy się, że po raz kolejny z Wami się spotykamy. Wciąż jesteśmy w Turcji, Alania, oba piękne czasy. Jak długo jeszcze będziemy, nie wiemy, bo pięknie nam się tu mieszka i do domu mi się nie chce. Mąż co prawda zaczyna marudzić pomału, no ale może utrzymię go jakoś tu dłużej. No, jak nie przyjdą większe temperatury, to jeszcze się zatrzymie. A dzisiaj ładnie wyglądam, bo prosto idę od fryzjera. Właśnie byliśmy u O, fryzjera. jak mnie ładnie fryzjer turecki wygolił, ostrzyg i Ciach, wygłaskał. ciach i 5 proszę minut kasać. roboty, później wziął gazetę i opalił uszy, nos. Jednym z moich filmików gdzieś nagrywałam nawet cały ten proces, jak cię tam szczygli, golili, później opalali właśnie taki wiekieć z gazety i ogniem uszy. Wszystko opalają. Ja takiego czegoś nie widziałam. Tylko w Turcji. Denaturatem. No jak kurę się opala, podobnie. No, Ja fajna strachu dostałem takiego, że myślałem, że koniec ze mną, że już nie wyjdę od niego. Więc mój mąż dzisiaj był takim króliczkiem doświadczalnym, no ale generalnie poszło bardzo szybko. No i może powiem przy okazji, ile kosztuje taki zabieg, no bo zrobił mu brodę i głowę, do tego Opalania. te opalanie, brwi, wszystko obcinają, maszynką oczywiście, później tu podgolają i chłopaki kosztowało to 50 zł. Nie wiem w tej chwili w Polsce ile kosztuje, ale ostatnio płaciłeś 75 chyba 5. Mi się Nie, wydaje. 70 chyba. 70. Ostatnio. No jakoś tak. Dawno temu zawsze sama robiłam, ale już zrezygnowałam od jakiegoś czasu, bo ja mówię, no musisz gdzieś iść ładnym kobietom się uśmiechnąć, bo mój mąż lubi pogadać, więc idzie sobie tam do fryzjerki, a tutaj jak na złość. Nie mogę dopuścić do tego, żeby mnie Lena jeszcze stygła i wszystko pracowała w takim upale. To nie o to chodzi, tylko tutaj fryzerzy, mężczyźni. I nie ma moja, poza tym języka tureckiego nie znam, więc pogadać nie ma jak. No to tak na wesoło, ale generalnie dzisiaj porozmawiamy, zanim pokażę Wam, jak ubrana jestem. Dzisiaj właśnie na mnie spodenki, które pokazywałam w jednych z moich filmików, w jeden z ostatnich projektów. Właśnie zrobiłam je specjalnie na wczasy. Zobaczycie mnie dzisiaj na samym końcu. Oglądajcie do końca. A dzisiaj porozmawiamy może o wynajęciu mieszkania w Turcji, bo zauważyły moje tutaj słuchacze, że jesteśmy na wakacjach dłuższy czas i no nie wiem, może nie wszystkie filmy oglądali, no zdarza się i po prostu nie wiedzą, że my generalnie nie jesteśmy tutaj na wynajętym mieszkaniu, tylko my mamy swoje mieszkanko. Nieduże, bo nieduże, 1+1, ale jest nasze. O, tutaj atrakcje, siedzimy na takim deptaku na bulwarze wieczorem. No i mamy właśnie 1+1 mieszkanko, mieszkamy blisko morza, mieszkamy w Alanie i dlatego nie miałam rozeznania, ile kosztuje na przykład wynajęcie w sezonie takiego mieszkania. No ale się dowiedziałam, bo skoro mnie pytacie, no to postanowiliśmy dać odpowiedź, ile co kosztuje. Co prawda, no nie wiemy, na pewno zapewne ceny są różne w zależności od miejsca, od lokalizacji, od standardu, no ale powiedzmy tak średnio dostępne do wynajęcia każdego, bo w naszej wspólnocie na przykład wynajmowane są mieszkania też i dowiedziałam się właśnie w naszej wspólnocie. Jak wygląda nasza wspólnota, w jednym z filmików pokazuję, link Wam zostawię, to zobaczycie, jak wygląda nasza wspólnota. Więc mieszkanie w sezonie w naszej wspólnocie to jest 1+1. W naszym budynku generalnie wszystkie mieszkania równe, prawda kochanie? Tak. Wszystkie, bez wyjątku.
No nie wiem, za wyjątkiem... Szczytowe są może 5 metrów większe. No może Trzy szczytowe, może. ale generalnie wszystkie 1+1, co to znaczy? To jest jedna sypialnia i kuchnia otwarta z aneksem kuchennym i do tego balkon oczywiście. To można spać na balkonie. No balkony tu generalnie w Turcji w ogóle jest, czasami nawet nie jeden, tylko 2 balkony. To Niektórzy mają zabudowane i mają tam jakieś pokoiki, sypialnie dla dzieci. no ale generalnie Kuchnię robią sobie. A tak, też duże. Balkony są duże i wykorzystują do spania też. Więc wynajęcie takiego mieszkania w sezonie, dowiedziałam się wczoraj, kosztuje od 800 do 1000 euro na miesiąc. No, wynajmują, przyjeżdżają dużo, widzę w naszej wspólnocie, przyjeżdżają na przykład rodziny z Danii. No, może 6 osób się zmieści. No może, swobodnie. na biedę może być 6 osób, ale generalnie ci, co teraz z Danii przyjechali, tak, no to 3 rodziny i oni każdy sobie wynajął apartament osobno, a że wynajęli od razu 3, to dał im zniżkę i zapłacili oni chyba po 700 euro za każdy apartament, czyli za miesiąc 200. No 3 rodziny przyjechali razem z Danii. Ale również u nas w naszej wspólnocie też mieszkają też z Holandii, Teraz Finka była ostatnio. to z Finlandii, tak. Później, No. co jeszcze? No z Irlandii Tak, była tak, tam starsze tak. małżeństwo teraz. Teraz z Irlandii. No, dlaczego mówimy? Bo dużo spędzamy czasu na basenie i wiadomo, no jak się na basenie odpoczywa, z ludźmi przychodzą nowi, to zaczynasz gadać i zaczynasz podpytywać, kto skąd przyjechał, na ile i tak dalej. A co do cen, nigdy się nie interesujemy, ile kto płaci. No jak gdyby nie wypadało, ale znaleźliśmy wczoraj osobę, która ma rozeznania na ten temat i dlatego udzieliła nam te informacje. No a w centrum Alanii ja podejrzewam, że nawet drożej by mogło być, bo teraz akurat sezon. Ponoć przyjechało parę dni temu, z tego co słyszałam, to przyjechało do Alanii 200 000 ludzi w jeden dzień. Co No, port lotniczy był zatłoczony prawdopodobnie. Co minutę samolot startował i lądował. no tak. Nawet w internecie ja to też widziałem. Tak, podawali taką informację, to o tym wiem, no nie do wiary. No ale wiadomo, jak cenę tworzy popyt i im więcej ludzi, no to i cena od razu idzie do góry, wiadomo. Generalnie tak to wygląda, ale jeżeli ktoś z Państwa chce przyjechać na przykład większą rodziną, bądź w jakimś towarzystwie, to oni najczęściej taką willę, czyli domek jednorodzinny gdzieś tam trochę dalej od linii brzegowej, no przy linii brzegowej nie ma takich domów niestety, no to tam kosztuje 5000 lira na dzień, to jest tak 180 euro na dzień, na dobę, więc no jak przyjeżdżają dużą rodziną, 6, 7, 8, 10 osób, no to wychodzi, się opłaci. tak, to się opłaca, to wychodzi te 20, tam $25 na dobę, więc taka jest cena, taki koszt wynajęcia na dzisiejszą chwilę. Teraz jest miesiąc czerwiec, rok 2024, więc dla rozeznania mówiłam Wam o tej cenie. No to chyba wszystko. Coś chcesz dodać? Ja teraz tak patrzę, jak tutaj chłopiec sprzedaje takie zabawki. A, ty takie latają? Jak one się nazywają? Nie wiem, takie latają tutaj nad nami cały A czas. drugi pan lody tutaj naprzeciwko i napoje różnego rodzaju. Ja zaraz pokażę dookoła, jak to wygląda. No w każdym razie siedzimy na deptaku atrakcji i dzisiaj nam się nie chciało siedzieć gdzieś tam. To na temat, co się wkoło nas dzieje, nie? Tak, Już tak, oprócz tak. tych mieszkań No i tych domów. i pokażę Wam zaraz, jak wygląda ta ulica. I na samym końcu pokażę moje spodnie, tak jak dzisiaj ubrana. Zawsze lubię się pochwalić, więc dlaczego nie? No a w tej chwili oglądajcie, w którym miejscu znajdujemy się. Deptak, lody gotowe i już dzwoni Pan. Pokazuję Wam na deptaku, na którym jesteśmy wieczorem.
I im później się robi, o takie latają, to zaraz znów będzie chłopak pewnie rzucał. Takie jakieś świetliki, świetliki to się nazywa. Rzucają do góry i to leci, takie zabawki jakieś, wszędzie tego pełno. Spokojnie. Tak, dzieci na to zwracają uwagę, oni mają właśnie taką zachętę na to, żeby ktoś podszedł i zainteresował się i wtedy kupują dla nich zabawki. No tak wygląda właśnie ta ulica. O, leci tu do góry. Nie będę tak kamerą ruszać za mocno, ale tutaj mój mąż siedzi i ten chłopak idzie. A zaraz poprosimy, możesz to rzucić do góry? I wam pokażę, zobaczcie. Zaraz grzecznie nam podrzuci, bo poprosiłam go i pokażę wam, jak to wygląda. I takie wiertolotek leci. Będzie widać? No tak, teşekkür ederim. No i takie zabawki, takie zachęcajki dla dzieci. No to na dzisiaj już wszystko. Żegnamy Państwa, życzymy dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. No Proszę tam puścić na mnie tę łapkę, mówisz? tak, łapkę takiego lajka. Na mnie, a na Lenę? No, na mnie 2. A, na ciebie Na mnie 2. 2. I nie zapominajcie subskrybować. Oczywiście naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie. A my żegnamy Was na dzisiaj i do zobaczenia w następnym wideo. Odcinku. Dobranoc, dziękujemy. Pa, 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 pa. pa.